Hello, I'm Vas. And we're at Soviet Garage Pub. Hello, I'm Sasha. Hello, I'm Alex. Cześć chłopaki. Patrzcie, pamiętam kiedy ten kamień leżał pośrodku drogi. I oczywiście w nocy to nie było oświetlone i pamiętam, że się spotykałem. No i karetka też oczywiście nie mogła trafić. No właśnie, łada. Jeszcze jaki kolor. Hej, jesteśmy w barze, jesteśmy w Dolce Vita. To jest moja ulubiona, kiedyś była u mnie ulubiona restauracja. Tutaj mamy długą ulicę, która się kieruje w moją stronę do mojego mieszkania. I czekamy na Amerykanina, który też również mieszka na mojej ulicy. On się spóźnia na 30 minut, ale jak ci Amerykanie. Tymczasem pokażę wam tą ulicę przez okno tylko. Jak widzicie, mieszkam obok blokowisk. Mam ulicę spacerową taką. W tych 10 minut spacera masz zazwyczaj wszystkie restauracje, na przykład takie bary, takie same jak w samym centrum miasta też. No i akurat ten Tim Amerykanin to też tutaj kupił mieszkanie i mieszka obok mnie i jest sąsiadem, tak samo jak sąsiadką jest moja dziewczyna Tatiana. No i to chciałem powiedzieć, że tutaj poza tymi blokami się znajduje garaże. No i Tim wpadł na taki pomysł z tego przerobić taki garaż, stary garaż na garaż pijalnię dla turystów, taki garaż pub dla turystów. I tam dzisiaj pójdziemy. No dobrze, spotkaliśmy Tima. Tim już jest z nami. Say hi, Tim. Hello, Poland. How are you? Welcome to the wasteland. No i idziemy teraz do garażu. Idziemy do samego garażu. Co jest ciekawego, że Tim jutro czy pojutrze, nie pamiętam, wyjeżdża z powrotem do Stanów. So you man going back to US, right? Yeah, for the first time in 15 years. 15 years. Back. Man, that's crazy. It's going to be culture shock for me because it's going to be like wasteland extravaganza with cheap vodka, and all of a sudden I'm going to be in PC hell. I've got to go visit my old mother. She's getting very old, and that's basically the only reason, because I'm going from Russian Siberia to American Siberia, which is called Nebraska. Because it's cold as hell in the winter, hot as hell in the summer, and there's nothing to do. Już chodzimy tutaj i tutaj są wszystkie garaże. Czyli tak budowali w Związku Radzieckim, bo na przykład jak masz samochód, albo nawet jak nie masz samochód, to masz miejsce, gdzie możesz schować się od żony. To jest takie miejsce, gdzie możesz sobie wypić wino. Prawie każdy u siebie w garażu miał jakieś wino, albo wódkę, albo jakiś samogon. Ja na тебя гляжу и съебываю в гаражу. Толпе расскажу сочувствующих рож, как заебал меня твой пиздеж. А я на тебя гляжу и съебываю в гаражу. Толпе расскажу сочувствующих рож, как заебал меня твой пиздеж. Miejsce jest dość schowane, ale się znajduje bardzo blisko naszego mieszkania. Tim mieszka na tej samej ulicy, gdzie mieszkam ja. A tutaj, jak widzicie, pole, nic nie ma, żadnych bloków. I Tim kupił bardzo tanio, tutaj kupił sobie garaż i zrobił z niego bar, gdzie teraz pójdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Dlaczego ten bar? Dlatego, żeby turyści mogli przyjeżdżać tutaj i było jakieś miejsce, gdzie możemy wypić, gdzie możemy się napić, gdzie możemy słuchać muzykę. Zaraz zobaczycie jak to wygląda w środku. So man, we are here. Tim mi zrobił też klucza, więc po raz pierwszy spróbuję otworzyć swoim własnym kluczem to miejsce i zobaczymy, dowiemy, dlaczego Tim tutaj przyjechał i został w Naddniestrzu. Yeah, I understand. Romans in. So let's go in. This is the Iron Curtain. Если нет у человека гаража, то Феррари человеку не нужна. 100 пудов насрут на крышу или хуй гвоздем напишут, если нет у человека гаража, а мужчине Lots of real Kvint vodka made right here in Transnistria.
Jak dla mnie to jest naprawdę świetny pomysł, bo na przykład nikt tutaj tego jeszcze przed tym nie zrobił, bo zazwyczaj to taki garaż wygląda tak, że wchodzisz tutaj, samochód bardzo radziecki wygląda, a tutaj Amerykanin przyjechał, zrobił takie ciekawe rzeczy. Patrzcie, telewizja nawet jest. Soviet garage pub on the television. That's cool, man. Mi się wydaje, że Polacy od razu będą się zastanawiali, how much is the beer? The beer's only 20 rubles. Alright, so 4 zł. A shot of vodka is only 10 rubles. People are asking me why you moved here. How's been living here? Pretty much tell me your short story that you repeat to every tourist that comes here. Every tourist asks me this question, every journalist asks me this question, and every photographer asks me the same question. So I've told this story 10,000 times in my life. I was living in USA and just working the 9 to 5, work, eat, shit, sleep lifestyle, pay your bills. I owned stuff, I owned a car, I owned a house, but it was boring as hell. I didn't have a girlfriend, and all I did on the weekend was watch American football and drink beer. It sucked. I finally just came up with the idea, I'm getting the hell out of here. I'm not gonna grow old doing this shit. So I sold everything, I took the cash, and I just left. And I ended up bouncing around Europe, different places, but I loved Eastern Europe the most, and I ended up in Poland. So you guys are my brothers, man. I love Poland. I fucking love Poland. I know a lot of you guys don't like it, but you're wrong. And I lived in Katowice for 2 years. And this was back before Katowice had been renovated, so it was a total disaster. I mean, the train station and everything was a disaster, but I loved that place. I had a beautiful girlfriend there and lots of friends there. I was in Katowice one day, and I read on the internet that the visa standard for Moldova had been dropped. They had an old Soviet visa standard and it had been dropped. So I decided, you know what? I've been all over Ukraine, I've been all over Poland. I'm going to Moldova. And I took the old Soviet train from Warsaw to Chisinau. It took something like 32 hours. And I got to Chisinau, and of course I didn't know anybody. I stayed at the only hostel in the city at that time. There was only one. And I love rock music, so I went to an underground rock pub in Chisinau, and there was a band there called Alive. You can find them on YouTube. They have videos on YouTube. They're popular in Moldova, which means they're broke, but they're popular. Yeah. These guys, 4 guys, they all spoke English, and they invited me to stay at their band house. So immediately I was into the underground scene of Moldova, living with the band guys, and it was just a party every night. I would wake up in the morning and one of the band guys would be banging a girl on the coffee table beside my couch, just total insanity. And I stayed with them for a couple months. They used to throw big giant concerts at abandoned factories outside of Chisinau, totally illegal. And they would just use generators. And when all the local people came for the concert, there would be 3 or 4 local bands. They just paid like $2, the equivalent of $2 to get in, and then everybody brought their own alcohol and everything. And then of course, police didn't know about this, nobody knew about this. And of course, I was the only foreigner ever there, 100% every time. So I became famous. And one day, out of all this insanity, I met a girl from here, and I went to Tiraspol to meet her family, and I decided, I like it in Transnistria better because it's a slower pace of life, and it's all 100% Russian culture. A lot of Moldova's Romanian culture. But I didn't know how to make money. So I stayed here for a while, and it was cool. I went to all the local parties with the local people, drinking Simagonka homemade wine, going to their Dutches, banyas, everything. And I made good friends here. And Roman's my brother. This man's my brother right here, 100%. I taught him everything he knows. I decided, I have one extra room in my apartment, and it has 2 beds in it. I'm going to advertise it on the internet that people can come stay with me and stay with me. And all my friends told me, no way, you're crazy. Nobody will come to this Soviet wasteland. Everybody wants to go to Paris. This is the mentality they have here, but it's not true. People from Paris want to go to the wasteland and see how people used to live 50 years ago. And I knew that.
And the first guy I got was like this 55-year-old German guy. And he stayed with me for a week, and I took him to all the local parties and everything and just hung out with him. And when he went home, he put it on German travel blogs that I was here, and believe it or not, it was safe, because all over the internet it says, when you arrive to the border of Transnistria, you will pay bribes, you will be chained up and beaten. And so everybody was afraid of this place. But he put, hey, go to Tim Tiraspol, and it's safe. So that summer I got 30 people, but the next summer I got 300 people. And my little house couldn't handle it, my little room, so I had to get a house. And I got a house next to the park. In those days you had to register people. You could only get 10 hours at the border, 24 hours at the border, and then you had to register people again to stay longer. And I didn't want to do that, so I just started smuggling my guests across the border. Finally we got caught. KGB arrested me. I've spent 3 times I've spent nights in a KGB prison on a nice wooden cot that was made in 1950. You have no mattress, no pillow, no blankets. But the funny thing is, the guards would come in and they would bring salad and pickles and vodka and want to speak English to me. And I got out of all that mess and I met Roman and we started our own business together, and we started doing more and more just straight tourism, tours, and we're still doing that to this day. Chciałem jeszcze powiedzieć troszeczkę szczegół, jak Tim mnie spotkał. Jak Tim już przed chwilą powiedział, że od początku nie chciało mu się rejestrować turystów, bo na przykład jak przyjeżdżasz tutaj na 24 godziny, kiedyś tak było, że 24 godziny, ja wtedy pracowałem kelnerem w Siempiatnic, tutaj jest taka restauracja, i Tim codziennie przychodził z turystami i mówił po angielsku, a ja tymczasem chciałem zawsze wyjechać stąd. Zawsze chciałem się nauczyć angielskiego i marzyłem o tych Stanach, to pojadę do Stanów, będę tam mieszkał. Jak Tim tutaj przychodził codziennie, to dla mnie było tak, że ja chciałem ćwiczyć się języka i w ogóle byłem ciekaw, dlaczego tutaj przyjeżdżają turyści. Co tu można w ogóle zobaczyć? Zapytałem, słuchaj Tim, czy mogę ci jakoś pomóc w tej pracy, bo mi się nie chce pracować kelnerem tutaj. A Tim powiedział, no słuchaj, na początek możesz rejestrować turystów, bo masz naddniestrzański paszport. Robiłem tak codziennie, co tydzień. Miałem troszeczkę czasami problemy, miałem jakieś tam pytania od turystów i tak dalej. Dlaczego przychodzicie, dlaczego też od turystów, od policjantów tam, dlaczego przyjeżdżacie i tak dalej. W 90% to było tak, że po prostu rejestrowali i nic nie pytali. A czasami trafiałem na takiego, że zamykali mi w jednym pokoju, turystów w drugim, w innym i zadawali różne pytania. I później się wkręciłem. Po prostu opuściłem tą pracę jako kelner w tej restauracji i później poszedłem, już normalnie pracowałem z Timem jako przewodnik, tak? Bo on miał wtedy latem tak dużo turystów, że on potrzebował pomocy, bo jak teraz ja na przykład potrzebuję z polskim pomocy i dla mnie na przykład to Tatiana, która już się nauczyła polskiego i już może oprowadzać turystów. Ja teraz się przyłączyłem od turów po angielsku na prawie wszystko, już w 90% mam po polsku. Taką mam historię życia. Szkoła, studia, praca jako kelner, spotkałem Tima i Tim mi uratował życie. Mam ojca, mam dobrego ojca, który mi nauczył rozmawiać, czytać. Ale kurde, co ja mówię, jest bardziej taki w niektórych momentach, bo on na przykład nie podróżował nigdy i możemy z nim, może kiedyś pojedziemy. On jest inteligentną osobą, ale bardziej takim podsystemem komunistycznym się wychowywał, dlatego on mi zazwyczaj mówił, Roman, nie rób tego, pomyśl, nie rób, nie ryzykuj. Znalazłem Tima, który mi mówi, jedź, możesz podróżować wszędzie, rób swoje, zawsze ciebie się uda. I to było taki balans, taki w życiu miałem. Się wychowałem od początku ojca, który jest stąd, który bardziej mi dał taką wschodnie wychowanie, a te ostatnie 5 lat się wychowałem przez Tima, który ma zachodnią mentalność i zachodnie podejście do biznesu. You gotta go through 2 bottles of our local vodka, and if you don't vomit, you get a medal. Yeah, great. Yeah. Dzięki za to, że oglądacie, dzięki za to, że wspieracie, dzięki za to, że przyjeżdżacie tutaj, za to, że jesteście ciekawi świata, czego u nas niestety, nie mogę o tym nie powiedzieć, że mało ludzi się interesują światem. To ja zazdroszczę, jestem dobra zazdrość do Polaków, do ludzi z zachodu, że mają, nie wszyscy oczywiście, ale mają to poczucie zainteresowania się światem.
No przykład, ze wczoraj miałem Polaka, właściciele mieszkania powiedzieli, że nawet nie wiedzieli, gdzie jest ten klasztor, tak, u nas to się znajduje tutaj, ale oni powiedzieli, on pokazywał im zdjęcia, oni powiedzieli, że wow, gdzie to się znajduje, tak mało, nawet znają tych miejsc, które są tutaj, tak, no co, to już tam mówić o Polsce, albo chociaż Polska to nie jest aż tak daleko, jak się mi wydawało kiedyś. No fajnie. Dzięki za waszą uwagę, dziękuję bardzo. Będą więcej filmików, ja mam nadzieję, że będę nagrywał więcej z tej zimowej depresji tutaj. Niestety nawet nie wychodzę na ulicę, bo po co? Dobrze, pa, na razie. Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ой, давай, давай! Давай! Ej, Wasa, co myślisz o garażu? He did a great job. He built this garage. Soviet garage ball. В русской России, блядь, нахуй. Мы этих, блядь, кобзаков, нахуй. Młodzinę to twoja masa. Yeah! Patrzcie, kto tu jest. Patrzcie, kto tu jest. Oh yeah, they will remember her. Меня напрягает это Рома. Свали, пожалуйста. Да, Tańce nie z nim общаться. Widział. Tim tutaj pracuje jako barman. Patrzcie. Come here. It's much, much better than Warsaw.